Było dużo dobrych i złych momentów. Przez kilka miesięcy próbowałem 100% włożyć w rower i w ten sport, żeby po sezonie móc Się opierdalać. Let's go! Pierwszy event, na który razem pojechaliśmy, to był Dark Fest. Ja wtedy wracałem po mojej zeszłorocznej kontuzji rampage'owej, gdzie w międzyczasie nabawiłem się kolejnej kontuzji i przez to nie mogłem jeździć w ochraniaczach na Dark Festie. Dark Fest dla mnie był takim początkiem sezonu, kiedy chciałem się rozjeździć. Wziąłem dirtówkę, żeby polatać właśnie tam na trailsach, trochę sobie wyrobić znowu kondycję po zimie. No i ja się nabawiłem tam kontuzji właśnie przed sezonem. Miałem taką dziwną podpórkę w jeden z ostatnich dni i zanosiło się na to, że w ogóle zerwałem więzadło. Jeden lekarz mówił, że mam więzadło, jeden lekarz mówił, że nie mam więzadła. A Paweł co mówi? Paweł Cito mówił, że jest więzadło, no, że on tam czuje, jak mnie sprawdzał. Ale na rezonansie właśnie ono gdzieś tam nie było widoczne i to była taka dziwna sprawa. Ale ostatnio właśnie mnie oglądali, to powiedział doktor, że prawdopodobnie było naderwane to więzadło i trochę się rozciągło, więc mam taki luz w kolanie. Zrobiłem najgorsze, co można zrobić przed sezonem, czyli nabawić się kontuzji. Więc no właśnie, zamiast przygotowywać się do sezonu z trikami i wszystkim, to leczyłem kolano. Jechałem do Nowej Zelandii na początku marca i jechałem tam po tej kontuzji z Dark Festa pierwszy raz i tam się rozjeżdżałem. I nie wiedziałem właśnie nadal, czy ta noga działa, czy nie działa. Tam jeszcze na miejscu mnie jakiś fizjo sprawdzał, ale powiedział, że wszystko git i mogę jeździć. Ale nadal mnie to mega bolało. No i na szczęście nie wystartowali, bo strajkowali. We will not drop in for the contest. These demands go for all events moving forward, including Rotorua 2024. To było tak, że przez 2 lata prosiliśmy się o jakąś poprawę warunków. Organizator miał to gdzieś, nie słuchał nas, w ogóle nic sobie z tego nie robili, co my mówimy, czego chcemy. No, generalnie traktowani byliśmy nadal, ale może trochę w mniejszym stopniu jesteśmy traktowani jak takie małpki w cyrku, które mają zrobić show i spadać. Ale no, jakby nie przeszkadzało mi to akurat właśnie w tej sytuacji, że nie ma zawodów, bo gdzieś tam się nie czułem i było to dla mnie ok. Więc gdzieś tam się to tak poskładało. Jak to mówią, głupi to ma zawsze szczęście. O właśnie, tak było i w tym przypadku. Tutaj sobie można jeszcze bardziej ponarzekać na tym przystanku Krangworksa, bo nie dość, że jest mokro, wieje, to jeszcze świeci słońce. Pysk! Tamte treningi w moim przypadku chyba nie były jakieś wybitne. Kolejny raz treningi przerwane są deszczem. Dzisiaj można tylko No ale jakby do samych zawodów zdążyłem zrobić wszystko, co chciałem w treningach. Nie, chyba nie miałem takiego nastawienia, że
że jadę po zwycięstwo. Wiedziałem, że gdzieś to jest w zasięgu ręki, bo rok wcześniej tam robiłem te drugie miejsca. No nie wiem, no, zrobiłem wszystko, co mogłem i wiedziałem, że gdzieś tam jest szansa na wygranko, ale też nie byłem pewny, co inni zrobią. Wiadomo, że pewności nie ma nigdy. Godziak secures his first Crankworx slopestyle gold. Wow. David Godziak ready for the celebration run. Oh yeah! Look at that smile on the face of David Godziak as he celebrates the biggest win of his career. Yeah, it was always my dream to get this gold medal here in Crankworx. Well, it's been a long journey as well. Yeah, I dreamed about it, so couldn't be any better. The best feeling ever. But let's see what the season brings. I feel pretty confident. I have more in my tank, and I can't wait for the next events. Hardline był mega wyzwaniem. Nie sądziłem, że będzie tak ciężko, zanim tam nie pojechałem. Trochę się w Polsce przygotowywałem, to znaczy dawałem z siebie wszystko co do przygotowań. Myślałem, że robię wszystko dobrze. Jeździłem DH w Czarnej Górze, które jest najcięższym DH w Polsce. Dużo się nauczyłem o zawieszeniu, no i dużo mi zabrakło, żeby tam czuć się dobrze na hardline'ie. I'm good. Ta sekcja po tamtym dropie to jest chore. No. Ja pierdolę. Przede wszystkim zabrakło mi tego, żeby być w stanie pojechać całość od góry do dołu bez przerwy. I tego nie robiłem w Polsce. W Czarnej Górze zawsze się zatrzymywałem w połowie gdzieś albo nawet kilka razy i sobie odpoczywałem. Dopiero teraz, po całym tym sezonie, nauczyłem się tego, że downhill polega na tym, żeby znajdywać sobie linie, transfery, skoczki małe, takie, które dadzą Ci to, że będziesz na trasie jak najbardziej też odpoczywał i też będziesz szybki. Ale to odpoczywanie jest dużo ważniejsze niż myślałem na początku. Hardline dał mi bardzo dużo pewności siebie na rowerze. Po hardline czułem, że mogę pojechać w każdym terenie i że Rampage to jest tak naprawdę pikuś przy tym, co tam było. Też byłem w Innsbrucku, miałem tam Best Whipa, którego nie wygrałem oczywiście, bo młodzi robią takie whipy, może podobne do moich, tylko że one są 2 metry wyżej. Innsbruck zawsze wspominałem z tego, że ten tor jest mega duży i straszny, ale właśnie mniej wymagający pod względem właśnie kondycji, wydolności i tak dalej, bo nie trzeba tam jakoś bardzo wyciskać prędkości, nie trzeba pedałować i się starać o tą prędkość, więc automatycznie jedzie się łatwiej. Wiele nie zmieniałem w swoim przejeździe, porównując do zeszłego roku. Chciałem tylko dodać trochę, dopracować, więc to zadziałało. David Godziak makes it back-to-back wins here. The Triple Crown still alive. I kolejny sukces. Chwila nieuwagi i kolejny sukces. Podczas festiwalu Crankworx w Whistler wrzuciłem posta z moim zeszłorocznym przejazdem właśnie tam w Whistler z informacją, że już na zawsze kończę slopestyle prawdopodobnie, chyba że, napisałem tam chyba że slopestyle wejdzie na olimpiadę. Emerytura olimpijska kusi, jeżeli slopestyle wejdzie na olimpiadę, to byłbym w stanie się jeszcze na nim skupić i wlecieć tam z moimi trikami, spróbować.
Nie wiadomo, co to będzie za 4 lata, w którym miejscu będzie wtedy poziom na slopestylu. Z roku na rok tak rośnie szybko, że może być ciężko. Ja w Whistler próbowałem sobie wmawiać, że nie ma presji, że jest luz, że zawody jak zawody, ale wiadomo, że to gdzieś tam z tyłu głowy się działo, że znowu jest to w zasięgu ręki, więc nie mogę tego spierdolić i tak dalej. I chcę zrobić wszystkie swoje bangery i dojechać do końca znowu tej trasy. Nie no, emocje były niesamowite, my tam byliśmy, oglądaliśmy to. Podczas przejazdu mega stres, później ta gleba weszła. No, ciekawe były te zawody pod tym względem, że w pierwszym przejeździe była gleba na końcu. No, Bringer zrobił taki przejazd, że mówiliśmy, że to jest nie do pobicia. W sumie z tym double flipem na Bonner logu i z tym wszystkim, co tam powciskał. No i wiadomo, jak drugi przejazd to jedyna szansa, żeby zrobić dobry przejazd, żeby go zakończyć te zawody fajnie, żeby zakończyć sezon fajnie. No ale utrzymałem presję gdzieś tam i dojechałem do końca. I to właśnie z takim przejazdem, który chciałem, z którego mega się cieszę i coś tam można było jeszcze poprawić, ale już niewiele miałem w zanadrzu do takiego przejazdu. Mega stres do samego końca zawodów, aż w końcu Dawid robi swój przejazd i tak naprawdę deklasuje całą rywalizację, bo żeś tam nawciskał tyle, że faktycznie Bringer nie miał szans, żeby wygrać z jego przejazdem. A oprócz tego później Dawid zaprasza nas na obiad, żeby uczcić wszystko i co? I Dawid się nie pokazuje, bo się zatruł w hotelu. Bywa i tak. Zjedliśmy obiad sami, wypiliśmy na całego zdrówko i poszliśmy na Bibę. Ale jak ze mnie zeszło całe ciśnienie po zawodach, no to faktycznie niewiele mi było trzeba, żeby przespać cały dzień i całą noc. No, tak było. Tak było i tego nie zapomnimy do końca życia. Przed projektem Red Bullowym Bike Express, nie wiem, jakoś miałem takie podejście do tego projektu, że to lightowy projekt w sumie, że się to zrobi bez problemu i wymyśliłem sobie jakieś triki, ale te triki też nie były jakieś mega wymagające. I co, fajnie tam idzie? Fajnie jest. Ty krzyknąłeś, tak? Także myślałem, że to lightowa akcja, ale właśnie jak już się to zaczęło faktycznie dziać, jak już byłem po pierwszych treningach, przejazdach, to okazało się, że to jest ciężkie i grube i mega wąsko było na tym pociągu. Trudny projekt, bo serio tam było wąsko i się nawet na wprost latało niezbyt komfortowo. Po wrzuceniu do sieci tego projektu okazało się, że to mega banger No i zdecydowanie poszedł zasięgowo ten projekt dużo bardziej niż się spodziewaliśmy. No i po wypuszczeniu klipu cały świat żył tym pociągiem i wszystkim się podobało. Ja nie spotkałem się z żadnym negatywnym komentarzem. No mega wszędzie się to wyświetlało, mega nabite zostały wyświetlenia. Czego się nie spodziewałem, chyba nikt się nie spodziewał, że aż tak będzie. Cały czas chciałem mieć to tylko ze sobą. Chciałem już zrobić ten przejazd i mieć to z bani. Zaraz po powrocie z Whistler zacząłem się do tego przygotowywać. Zacząłem tutaj robić fronty z dropów na poduchę. Byłem u Clemensa, żeby tam zrobić fronta na lądowanie, poduszkę z dropa wyższego,
który miał 5,5 metra. Jakby odhaczałem sobie każdą misję po kolei tutaj w Polsce. Czułem się ze wszystkim dobrze. I tak samo było na miejscu. Tam wszystko jakby cały czas działało tak jak chcieliśmy. Treningi były stresujące, ale codziennie jakaś misja się udawała, wszystko działało. Widziałem treningi, jakie Szymon robi podczas tego tygodnia przed Rampage'em i od początku wyglądał mega mocno. Najlepiej chyba ze wszystkich zawodników. Rzucał codziennie jakiś nowy banger, tutaj drop, tu jakiś double flip, tutaj coś. No i zajebiście to wszystko wyglądało. Wiedziałem, że jakby to jest ten rok i zrobi to, co chce i pewnie będzie wygranko. Jeszcze dzień przed zawodami, oczywiście chodziłem jakiś podstresowany, nie wiedziałem o co chodzi, ale to właśnie chyba chodziło o Rampage'a, bo wiedziałem, że się zbliża ten dzień. Jak to się udało i to wszystkie te triki zadziałały, to nie mogą uwierzyć, że naprawdę to się wydarzyło tak jak chciałem. Nails the front flip flat drop off the start. Price is right. Oh! Flip coming up right here with the tabletop. 360. Yes! It's perfect! 1, 2. No, ale Szymon zrobił zajebisty przejazd. Mega jakby się cieszyłem, emocje, gdzieś tam jakby stres opadł. No i w sumie później nie było wiadomo, czy będzie drugi przejazd, wiało coś tam, a ja chodzę szybko spać, no i mnie odcięło. I wiedziałem, że zajebiście idę spać, jest wygranko, jest wszystko co trzeba, nic już się na pewno nie zmieni, nie wydarzy. Zaraz po swoim przejeździe myślałem, że idę na górę jeszcze, zrobić to jeszcze raz lepiej. Później myślałem sobie, że nie, co ja robię, wieje tam, może lepiej, żebym nie szedł, żebym już nie ryzykował. Później jechał Tom van Steenbergen, który zrobił fronta i był trzeci z tym przejazdem, więc wtedy pomyślałem sobie, że nie ma szans, żeby mnie ktokolwiek objechał. Rezygnuję z drugiego przejazdu. No i tak czekaliśmy, cały czas to przekładali, aż minęło 5 godzin. W końcu Brandon pojechał, zrobił swój przejazd, sam się zdziwił, że wygrał. No i rano jak wstałem, to nie wierzyłem, że jednak nie ma pierwszego, tylko drugie. No i było zdziwienie, ale też jakby niewiele to zmieniło. Ja się mega cieszę, że siedzę tutaj bez żadnej kontuzji. Plan wykonany, zrobiłem wymarzony przejazd z double flipem.
No i jak ja teraz patrzę na to po czasie, no to w sumie się nie dziwię, że wygrał. Ja miałem nieczysty przejazd, miałem 2 kliny, a to czy moja linia jest bardziej rampage'owa czy nie, no to już zostawiliśmy sędziom. Darren Berklot zrobił film na swoim YouTubie tłumaczący, dlaczego był taki wynik, a nie inny. To, co tam mówi, ma sens, ja się z tym zgadzam i cieszę się, jeszcze raz powiem, że jestem tutaj w jednym kawałku, mogę dalej jeździć i szykuję się na przyszły rok, żeby iść po złoto. Polska górą! Spodnie na Rampage'u. Dostałem mój jersey na Rampage, doszedł tam na miejsce, bo oczywiście było ciężko z czasem, już się nie wyrobiliśmy, żeby to wysłać do Polski. Dostaję mój jersey do Utah, przymierzam go i spodnie są trochę luźne. Okazuje się, że dostałem o rozmiar za duże spodnie, które nawet jak na maksa złapałem tutaj tym takim paskiem plastikowym, który ma lit, to i tak jeszcze tu miałem sporo luzu, więc w przejeździe już przy front flipie na samej górze, przy pierwszym triku poczułem, że te spodnie mi trochę spadły i że trochę przytarłem o tylnie koło. I tak jechałem cały przejazd, zahaczając o nie jeszcze na Canyon Gapie, gdzie zrobiłem klina i cały czas, przez cały przejazd z góry na dół czułem, że one są nisko. Więc na rapie zjechałem jakoś. Na szczęście nie spadły mi całkiem. To już nie pierwszy raz dupę pokazałeś na rampie. Nie pierwszy raz. Jakie plany na przyszły rok? Złoto, Rampage, Krangworks. No w skrócie tak. Dzięki Wam, drodzy widzowie, że oglądaliście przez cały sezon, dopingowaliście. Dziękujemy za wsparcie. Pozdro.